Siema, tu Wahacz. Gdybym miał wskazać przykład samochodu, który wraz z wiekiem robi się coraz lepszy, to mój wybór padłby pewnie na Alfa Romeo Giulia, czyli model, który teraz widzicie i który debiutował na rynku w 2015 roku. Prezentując wersję po liftingu, powiem m.in. dlaczego tak uważam. 9 lat dla samochodów to już bardzo dużo i w dzisiejszych czasach niewiele modeli dożywa takiego wieku bez wprowadzenia na rynek następcy. Giulia niestety kolejnej generacji spalinowej się już nie doczeka, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli grupy Stellantis marka ta do 2027 roku oferować ma wyłącznie modele elektryczne. Wciąż jednak producent postanowił na ostatni okres obecności Giulii wprowadzić w niej trochę poprawek. Jeśli chodzi o nadwozie, to zmieniło się niby niewiele, a jednak łatwo można te modyfikacje wychwycić, ponieważ w Giulii po liftingu zmienił się wzór świateł z przodu, które mają teraz znacznie bardziej wyraziste LEDowe segmenty niż kiedyś. Poza tym bryła nadwozia pozostała po staremu i jest to jeden z obszarów, o których mówiłem na wstępie, ponieważ Giulia z zewnątrz nie tylko moim zdaniem się nie starzeje, ale w porównaniu do zalewających rynek podwyższonych crossoverów, tutaj dostajemy auto, które coraz bardziej wyróżnia się swoimi eleganckimi liniami. Z kolei względem projektów innych producentów oferujących jeszcze limuzyny, np. z Niemiec, Giulia oferuje przyjemnie delikatne, ale też idealnie skomponowane ze sobą linie i wygląda ona moim zdaniem świetnie z każdej strony i nawet najnowszy twór Alfy, czyli Tonale, nie może się z nią równać. Giulia robi pozytywne wrażenie estetyczne, zwłaszcza w testowanej specjalnej wersji Competizione, gdzie w standardzie dostaje się niecodzienny, srebrny matowy lakier, wykończony na czarno drobiazgi jak lusterka czy atrapa chłodnicy, a także 19-calowe felgi wraz z czerwonymi zaciskami hamulców. Projekt wnętrza przy okazji liftingu Giulii też nie uległ zmianie, poza wprowadzeniem w pełni elektronicznych zegarów i w tym obszarze też nie mam z tym problemu, ponieważ kabina ta wciąż prezentuje się elegancko, a zarazem ma w sobie sportowego ducha i nie ma tutaj moim zdaniem wiele do poprawy. Pozytywnie wypadają też fotele, które są solidnie wyprofilowane i również odpowiednio regulowane, bo można wydłużyć siedzisko, pompować boczki, też obniżyć fotel naprawdę nisko. Super kompromis pomiędzy bardziej wyczynowym charakterem, a wygodą, bo nie są one też za twarde. W testowanej wersji można sobie bez dopłat wziąć czerwone skóry, tutaj ich nie było, rozumiem koncepcję jasne nadwozie i ciemne wnętrze. Testowane Competizione oznacza najbogatszą wersję Giulii z większością rzeczy występujących w standardzie, ale zanim o tym powiem, chciałem wspomnieć o palecie silników, bo jest to kolejne miejsce, gdzie można docenić fakt, że Giulia debiutowała na rynku w innej motoryzacyjnej rzeczywistości, bo Alfa Romeo utrzymała tą paletę przez cały okres produkcji. To znaczy nie zupełnie, bo z biegiem czasu zniknęły niektóre obecne wcześniej warianty mocy, ale zachowana została 2-litrowa benzyna, która teraz może rozwijać 280 koni mechanicznych z napędem na 4 koła, tak jak w egzemplarzu testowym. Mamy też diesla 2,2 litra mocy 160 koni z napędem na tył i 210 koni z napędem na 4 koła, a także flagową wersję Quadrifoglio, gdzie pod maską wciąż siedzi V6 2,9 litra o potężnej mocy 520 koni mechanicznych. Alfa nie postanowiła zatem zastąpić najmocniejszych silników hybrydami plug-in, nawet do żadnego z nich nie wrzuciła miękkiej hybrydy, co jest czymś unikatowym. Pod kątem wyposażenia dostajemy na rok modelowy 2024 zmniejszoną do 3 ilość wersji, z których już nawet bazowy Sprint oferuje akceptowalny poziom, co w sumie nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że cena wyjściowa samochodu wynosi słuszne 232 400 zł, ale też warto pamiętać, że od razu dostaje się tutaj mocny układ napędowy, jak w egzemplarzu testowym, ewentualnie słabszego diesla, który kosztuje tyle samo co benzyna 2.0. Na podstawę Sprint składa się chociażby nawigacja, dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania z czujnikami czy elektryka foteli, zatem jest ok, chociaż uważam, że decydując się na auto tego typu, warto jednak dodać mu więcej dodatków, czy to funkcjonalnych, czy estetycznych, dlatego dla siebie celowałbym w środkową odmianę Veloce. Testowane Competizione z grubsza odpowiada wyposażeniem topowemu obecnie Tributo i oczywiście jest przez to najlepsze, ale jest to pewne ekstremum z większością dodatków już uwzględnionych od razu w konfiguracji, a do Veloce też można sporo z nich zamówić, ale bardziej wybiórczo i rozsądnie, a nie na zasadzie zaznacz wszystko. Kilku rzeczy jednak mieć nie można i pod tym kątem widać, że samochód debiutował dawno temu i Alfie nie chciało się aż tak mocno ingerować w jego konstrukcję, przez co na pokładzie nie znajdzie się chociażby wyświetlacz head-up czy system kamer 360 stopni. Mniej zrozumiały jest brak autoholda, ale poza tym technologicznie jest dobrze z aktywnym tempomatem czy pojawiającymi się po liftingu matrycowymi światłami LED.
Testowany egzemplarz doposażony maksymalnie kosztował około 300 000 złotych, a gdyby ktoś celował we wspominaną, trochę rozsądniejszą, ale też konkretną odmianę Veloce z dodatkami za około 285 000 złotych, to może mieć ją też za 3141 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką propozycję przygotował partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a dodatkowo widzowie kanału mogą zgarnąć podstawienie dowolnego wybranego auta pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach do zamówienia na stronie wpisać kod Wahacz Free. Wrzuciłem go do skopiowania w opisie filmu, tak samo jak link do oferty na Giulia. 280 koni mechanicznych to duża moc jak na wyjściowy i jedyny przewidziany silnik benzynowy, ale przyznam, nie trzeba się jej tutaj obawiać, ponieważ zestrojenie układu napędowego w testowanej Alfie Romeo jest neutralne. To znaczy, jadąc w normalnym tempie, skrzynia trzyma silnik na niskich obrotach wyraźnie poniżej 2000, a pedał gazu nie jest jakoś przesadnie wyczulony. Aby wykrzesać pełen potencjał samochodu, trzeba zauważalnie mocniej wcisnąć gaz i wtedy przekładnia, czyli 8-biegowy automat, robi konkretniejszą redukcję do okolic 2500 obrotów i wtedy też auto już solidnie się zbiera, a z gazem w podłodze i na maksymalnych obrotach jest naprawdę grubo. Charakterystykę silnika wyraźnie zmienić można dynamicznym trybem jazdy, ale wtedy obroty oscylują nawet podczas utrzymywania prędkości powyżej 2000, zatem auto bardziej jest gotowe na szaleństwa, ale do podróży po publicznych drogach Giulia jest wtedy według mnie zbyt ostra i wolałem jeździć na ustawieniach normalnych, gdzie dynamika i tak jest odpowiednia. Samochód w taki sposób przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Do dobrych osiągów w Giulii dochodzi także odpowiednia kultura pracy dwulitrowej benzyny, ponieważ ma ona wygładzony dźwięk i nie zmienia się on negatywnie nawet podczas przyspieszania na niskich obrotach, co skrzynia forsuje głównie przy prędkościach miejskich, bo wtedy elastyczność jednostki napędowej daje radę i można wystarczająco przyspieszać bez zmiany biegów, nawet startując poniżej 1500 obrotów. Jadąc szybciej, przekładnia jest bardziej skłonna do redukcji i nie trzeba nienaturalnie bardzo wciskać gazu, aby ją wymusić. Automat też szybko sobie z tym radzi i bez szarpnięć. Gorzej z szybkością jest po wciśnięciu gazu do oporu, bo wtedy zwłoka przy zrzucaniu kilku biegów jest spora, ale biorąc pod uwagę, że tak przyspieszać Giulią nie czułem potrzeby, to mnie to nie przeszkadzało. Jadąc normalnie, skrzynia nie zwraca na siebie uwagi i nie przymula silnika i to się liczy. Jeśli chodzi o spalanie, to testowany model w Warszawie zużywał mi średnio 10-11 litrów na 100 km przy temperaturze około 0 stopni. Moja pozamiejska trasa testowa przypadła na mniej sprzyjające warunki, około 10-15 stopni na minusie i wtedy na zwykłych drogach zużycie paliwa oscylowało wokół 8 litrów, a na drodze ekspresowej wzrosło do około 9 litrów. Benzynowy układ napędowy to ogólnie zaleta testowanego modelu, ale nie wyróżnia się on niczym szczególnym względem konkurencji. To, co błyszczy w testowanej Alfie, tej właściwości jezdne. Samochód ma bowiem niesamowity układ kierowniczy, w którym czuje się dużą precyzję i bezpośredniość i mówiąc dużą, mam tutaj na myśli poziom lepszy niż w wielu hot hatchach, z jakimi miałem styczność, a o sportowych wersjach crossoverów nawet nie wspomnę. Co ciekawe, w Giulii takie zestrojenie jest obecne na normalnych ustawieniach, ale też całość została bardzo fajnie zestrojona, bo lekko wychylając kierownicę nie ma zbyt ostrych reakcji, więc nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo jazdy. Kręcąc jednak kierownicą bardziej, np. na rondach czy ciaśniejszych zakrętach, auto szybko i z dużą łatwością zmienia kierunek jazdy, przez co nawet takie błahe z pozoru manewry robi się bardzo sprawnie, a ogólnie jazda daje w tym modelu dużo satysfakcji, nadspodziewanie dużo, jak na w sumie zwykłego sedana. Zawieszenie w Giulii jest dosyć twarde i głównie czuje się w nim jakieś punktowe, zwłaszcza większe niedoskonałości nawierzchni, bo wtedy całe nadwozie wyraźnie reaguje. Na takie wrażenia wpływają też na pewno cienkie opony, ale poza tymi przypadkami, gdy jedzie się na przykład po nie jakimś idealnie równym, ale lekko pofalowanym na większym obszarze asfalcie, to zawieszenie radzi sobie całkiem nieźle. Trzeba oczywiście zachować odpowiednią perspektywę i Giulia nie jest autem dla kogoś, kto oczekuje miękkości jak w SUV-ie, ale jeśli ktoś świadomie postawi na samochód z wyróżniającymi się właściwościami jezdnymi, to nierówności będzie tutaj czuł bardziej, ale mnie na przykład w liczącej 500 km trasie to nie dokuczało i mnie ona nie zmęczyła. A wręcz cieszyłem się z takiego zestrojenia, bo tylko większa sztywność nadaje się do układu kierowniczego Giulii.
Zawieszenie w testowanym modelu jest adaptacyjne i można je usztywnić. Niestety dzieje się to tylko w trybie sportowym, bo na neutralnych ustawieniach przycisk do zmiany tego parametru nie jest dostępny. Przy utwardzonym zawieszeniu czuje się już naprawdę dużo i do normalnej jazdy jest według mnie zbyt twardo. W Giulii warto jeszcze wspomnieć o otoczce w postaci np. masywnych łopatek przy kierownicy do zmiany biegów, które fajnie klikają czy niskiej pozycji. Niby są to drobiazgi, ale poprawiają jeszcze wrażenia. Zegary, o których wspominałem, straciły fizyczne tarcze, które były bardzo stylowe i teraz przez to całość wygląda gorzej niż wcześniej. Na szczęście Alfa nie postawiła na taki prostokątny, ordynarny tablet, tylko zachowała te głębokie tuby i ekran jest w nie całkiem dobrze wkomponowany. Mamy też eleganckie grafiki, nieprzekombinowane, a także wysoką jakość, więc nie jest źle. No i też pozytywnie wpłynęła taka zmiana na możliwości personalizacji, ponieważ można sobie zmieniać to, co będzie się wyświetlało na środku. Jest kilka opcji do wyboru, a także można modyfikować niezależnie zawartość prawej tarczy. Wszystkie najważniejsze informacje tutaj są, chociaż brakuje możliwości wyświetlania mapy. Można też zmieniać sobie szatę graficzną, jest kilka kompozycji przygotowanych przez producenta, trochę mniej albo trochę bardziej minimalistycznych. Wprowadzenie elektronicznych zegarów spowodowało, że trochę zmienił się sposób sterowania samochodem z kierownicy. Ten przycisk się pojawił i dzięki niemu rolka, która dotychczas służyła do zmiany głośności, teraz stała się rolką do zmiany piosenek oraz czasami do modyfikacji tego, co będzie się wyświetlało na zegarach po wciśnięciu tego przycisku. Tutaj mamy sterowanie głośnością i odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony obsługuje się aktywny tempomat. Widoki na zegarach zmienia się poprzez wciskanie prawej manetki. Z obsługą tego wszystkiego nie miałem problemów. Chociaż też przyznam, że przedliftingowy układ, to znaczy zmiana głośności, co się zazwyczaj robi w większym zakresie na rolce, i zmiana piosenek przy pomocy przycisków, co się zazwyczaj z kolei robi co jeden utwór, było dla mnie bardziej naturalne, no ale też rozumiem, że przy wielofunkcyjności tej rolki lepiej jest mieć dedykowane, robiące tylko jedną rzecz, przyciski do zmiany głośności. Co pozytywne, wraz z liftingiem zachowana została możliwość sterowania systemem inforozrywki przy pomocy pokrętła, który można obracać, wychylać, a także wciskać. Jest to bardzo wygodne podczas jazdy, wymaga mniej uwagi niż wciskanie ekranu. Mamy też dodatkowe przyciski, jest możliwość łatwego wyboru trybów jazdy przy pomocy kolejnego pokrętła, a także sterowania multimediami. Jeśli jednak ktoś chciałby mieć ten dotyk ekranu, to można z tego sposobu obsługi korzystać. Ja preferowałem jednak pokrętło, ponieważ system jest do niego dobrze dostosowany, to znaczy większość list można przywijać góra-dół. Wciskając pojawia się kolejne menu, wychylenie pokrętła w lewo, to jest cofnięcie się do nadrzędnego i można w bardzo sprawny sposób to wszystko tutaj obsługiwać, chociaż też przyznam, że ten system jest już przestarzały i w tym obszarze akurat można by spodziewać się czegoś lepszego w samochodzie za te pieniądze. Przez przestarzałość rozumiem chociażby przekątną ekranu 8,8 cala jest niezbyt duża, biorąc pod uwagę, że ten mocno panoramiczny i ta przestrzeń robocza nie jest jakaś powalająca. Też ogólnie jak ten system działa, szybkość czy grafiki, no można by to zrobić lepiej, ale w takich najważniejszych zastosowaniach jest ok, jeśli chodzi na sterowanie multimediami, muzyką, ustawienia samochodu, do tego nie można się przyczepić, więc jest ok. Ja też zdaję sobie sprawę, że ponieważ już w nowych alfach to pokrętło zostało wyeliminowane, no to tutaj też byłoby ciężko zupełnie przeprojektowywać system, biorąc pod uwagę, że ten model jednak wkrótce niestety odejdzie na emeryturę, a pokrętło wraz z nim. Na ekranie jest też taka dziwna powłoka, nie wiem czy to za bardzo widać w kamerze, ale sprawia on przez to wrażenie, jakby był cały czas zatłuszczony, ale nie da się go w żaden sposób wyczyścić, dodając do tego niską rozdzielczość tego wyświetlacza. To te cechy wyraźnie wpływają na wrażenie przestarzałości całości i wraz z liftingiem, chociaż nowy ekran LCD powinien się tutaj znaleźć. Pod wyświetlaczem znajduje się nieruszony przy okazji liftingu panel klimatyzacji, który jest dzięki temu bardzo wygodny. To, co się zmienia, pokazuje się na ekranie, ale wszystkie operacje dokonuje się przy pomocy pokręteł czy też przycisków, dzięki czemu jest to bardzo wygodne w obsłudze. Też na przykład takie rzeczy jak zmiana świateł czy modyfikacja jasności podświetlenia instrumentów pokładowych, to wszystko ma swoje dedykowane fizyczne elementy sterujące. Dzięki temu ten samochód w takiej przyjazności obsługi wypada lepiej niż wiele nowych modeli z większą ilością jakichś płytek dotykowych, czy też rzeczy ukrytych w menu ekranowym.
Jeśli chodzi o możliwości ładowania i też przy okazji łączenia smartfona, ponieważ bezprzewodowo Android Auto nie udało mi się połączyć, biorąc pod uwagę z jakim systemem mamy tutaj do czynienia, to z Apple CarPlay sądzę, że jest podobnie. To na tunelu środkowym znajduje się jedno złącze USB-A. Mamy też gniazdo 12V. Więcej, jeśli chodzi o możliwości ładowania, dzieje się w podłokietniku. Tam mamy, można powiedzieć, centrum dowodzenia, jeśli chodzi o ten obszar, ponieważ jest indukcyjna mata. Mamy także kolejne 12V, jest USB-A, USB-C. Dla fanów przesyłu przewodowego dźwięku z kolei jest też złącze AUX. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB w standardzie A. Pomimo niskiej pozycji za kierownicą w testowanej Alfie Romeo, maska jest dobrze widoczna, jest ona jednak też długa i tam trochę dalej opada. Frontowa szyba nie jest mocno pochylona, nie znajduje się też ona wraz z kokpitem daleko od głowy kierowcy. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej nie ma masywnego słupka, jest za to, jak na sedana, całkiem sporych rozmiarów szyba, też nie jakoś wysoko poprowadzona, no ale jak na sedana też przystało, za nią znajduje się jeszcze dużo niewidocznego zupełnie samochodu. W związku z tym asystenci parkowania z tyłu są tutaj niezbędni. Kamera cofania ratuje życie. Niestety nie można w tym modelu sobie wybrać systemu 360 stopni kamer, a ta, którą się dostaje tylna, oferuje bardzo kiepską jakość jak na cenę samochodu, więc w tym obszarze widać już niestety wiek konstrukcji, a Alfa nic z tym przy okazji liftingu nie zrobiła. Jeszcze w ramach ciekawostki związanej z widocznością powiem, że bardzo mały zakres regulacji w lewo oferuje lusterko wewnętrzne. W prawo jest ten zakres bardzo duży, ale w lewo maksymalny poziom to jest taki, który z grubsza mógłbym użytkować podczas jazdy, ewentualnie tylko leciutko bym go wychylił w prawą stronę, a zazwyczaj jednak w samochodach w lewo też można zdecydowanie bardziej to lusterko wychylić. Też, jeśli już jesteśmy w temacie lusterka, to warto wspomnieć, że jak na cenę samochodu powinno mieć ono mniejsze ramki i bardziej elegancki wygląd. W testowanym modelu problematyczna jest też widoczność do przodu na boki ze względu na projekt słupków i ich zestawienie z lusterkami, a także niską pozycję za kierownicą. Nie jest to nic strasznego, ale fakt zostaje, że tak jak praktycznie we wszystkich testowanych autach nie ma problemu i nawet nie zwracam na to uwagi, tak tutaj przy niektórych manewrach złapałem się na tym, że widzę coś za mało. Podczas manewrowania z niskimi prędkościami układ kierowniczy Giuli jest przyjazny i kierownica nie stawia zbyt dużego oporu. Problemem jest jednak promień skrętu, a on w testowanym modelu jest większy niż przeciętnie w samochodach o porównywalnych rozmiarach, a w przypadku testowanej Alfy jest to dokładnie 464 cm długości. W kwestii jakości w testowanym egzemplarzu w górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi mamy wysokiej jakości skórę, co robi bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Podobają mi się też te srebrne wstawki, które nie są jednolite, ale mają miłą dla oka fakturę. Podłokietniki są tutaj odpowiednio miękkie, tutaj też jest miękko i ładnie. W niższych częściach kokpitu, na drzwiach czy tutaj na tunelu środkowym mamy twarde materiały, ale na szczęście nie znajdują się one w eksponowanych miejscach. Na szczęście mówię, ponieważ mają znacznie gorszą jakość, tak wyglądają mocno plastikowo. Względem wszystkich innych elementów, które spotkać można tutaj, na boczkach tunelu środkowego mamy dalej skórę. Na jego wierzchniej części jest dodatkowa porcja tego bardzo ładnego srebrnego materiału. Wszelkie detale odpowiednio działają, zostały dobrze wykonane. Tak samo nie ma problemów ze spasowaniem, więc jakość testowanej Alfy zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie jest zbyt szeroki ani wysoki, ale jak na mój gust jest on zbyt pękaty. Na szczęście ma też obłe kształty oraz jest dosyć lekki. Jeśli chodzi o wykonanie, to mamy wysokiej jakości tutaj trochę gumy, są też dekoracyjne srebrne elementy oraz chropowaty, rozsądny czarny plastik. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Giuli jest dyskretne, rozproszone, kiepsko jest je dostrzec w kamerze, mamy podświetlone kieszenie w drzwiach, klamki, przestrzenie na nogi, jest też lampka na podsufitce oświetlająca lekko tunel środkowy. Wszystkie te dekoracyjne elementy mają biały kolor, tak samo jak przyciski i przełączniki, co tworzy tutaj neutralny nastrój, ale przyjemny, ponieważ tych źródeł światła dodatkowych jest sporo. I moim zdaniem też jakieś takie bardzo ostre, jakieś LEDowe paski, coś w tym stylu, nie pasowałyby do klimatu tej kabiny, a tak jest ten klimat odpowiednio zachowany i właśnie dzięki gustowności umieszczenia dekoracyjnego oświetlenia po ciemku jest tutaj ładnie, wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła.
Wraz z liftingiem najbardziej zmieniły się przednie światła Giulii, w których pojawiły się charakterystyczne potrójne segmenty do jazdy dziennej, które zostały zintegrowane z pojawiającymi się dynamicznie kierunkowskazami. Całe oświetlenie testowanego modelu jest LEDowe, czyli pojawia się ono również w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu wraz z odświeżeniem testowanego modelu nie doczekaliśmy się zmian i projekt jest taki, jak był dotychczas. Ogólnie mam pewne wątpliwości, czy aż tak wyrazisty wzór świateł z przodu pasuje do nadwozia tego modelu, ale ogólnie Giulia po zmroku i tak wygląda według mnie bardzo dobrze. Wygląd świateł to jednak nic w porównaniu do rewolucji technologicznej, jaka zaszła przy okazji liftingu w tym obszarze, bo dotychczas Giulia oferowała w światłach głównych Bixenony, czyli technologię niespotykaną już u konkurencji, która dopiero teraz w tej alfie została zastąpiona bardziej pasującymi do współczesności LEDami, dodatkowo matrycowymi, czyli takimi, które mają wycinać fragment wiązki tak, aby nie oślepiać innych kierowców i maksymalizować zarazem doświetlanie poboczy. Do działania tego rozwiązania nie mam zastrzeżeń, bo w światłach zastosowano całkiem sporą ilość stref, dzięki czemu widać na przykład na zakrętach, jak poszczególne się wygaszają i precyzja jest odpowiednia. Też komputer nie zwlekał z tworzeniem świetlnego tunelu, gdy inny pojazd pojawia się w zasięgu wzroku, a jeśli dodamy do tego dobrą moc świecenia, to matrycowe LEDy w Giulii radzą sobie ok. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki zapas wolnej przestrzeni. Podwójny szklany dach, w który wyposażony został egzemplarz testowy, zabiera miejsce nad głową, ponieważ w naturalnym ułożeniu ląduje ona tutaj, na jego skraju i już konkretnie wbijam się wtedy głową w podsufitkę. Mogę się troszeczkę przechylić i mieć ją pod taflą szkła, wtedy już kontaktu nie ma, no ale to nie jest takie naturalne ułożenie głowy, tylko musi być ona trochę przekrzywiona. Tunel środkowy w testowanym modelu jest bardzo wysoki, nawet maksymalnie rozszerzając palce nie mogę go pokazać, brakuje jeszcze 2-3 cm. W związku z tym, pomimo tego, że tylna kanapa oferuje 3 miejsca, to współczułbym osobom, które musiałyby w takiej ilości tutaj podróżować. Pojemność bagażnika Giulii to 480 litrów, dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, no ale jak na sedana przyzwoity, po nadwoziu tego typu nie ma co oczekiwać cudów. Jest także dobra regularność kształtów, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ tuż przy drugim rzędzie siedzeń boki wcinają się w podłogę. W kufrze nie ma żadnych dodatków w postaci haczyków czy innych praktycznych elementów. Pod podłogą znalazł się jedynie niewielki schowek. Podsumowując, Alfa Romeo Giulia to samochód, który, tak jak mówiłem na wstępie, według mnie się nie zestarzał, a lifting całkiem nieźle go przypudrował. Można wciąż narzekać na przykład na jakość kamery, ale jest to w sumie drobiazg w porównaniu z pozytywnymi fundamentami tego modelu, które wynikają w sumie z wieku konstrukcji, bo 10 lat temu motoryzacja była w innym miejscu niż teraz, a Giulia pokazuje, że w niekoniecznie gorszym. Bo bez dwóch zdań przyjemnie jechało mi się chociażby na Mazury, z których pochodzi wiele nagrań na tym filmie, w tak świetnie prowadzącym się i przyjaznym w obsłudze niskim sedanie, niż gdybym miał taką podróż odbyć w kolejnym kompaktowym crossoverze. I to wszystko, co przygotowałem o Giulii. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!